Witam serdecznie, z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla Was przepis na kopiec kreta. Ciasto składa się z ciasta czekoladowego, warstwy bananów skropionych sokiem z cytryny oraz puszystego kremu śmietankowego z kawałkami czekolady. Ciasto to jest lekkie, wyraziste w smaku i rozpływające się w ustach. Krok pierwszy: ciasto czekoladowe. Pełna lista składników znajduje się na dole w opisie filmu i na moim blogu. Do miski przesiewamy 340 g mąki pszennej. Wsypujemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej oraz 4 łyżki czarnego kakao. Jeżeli nie macie czarnego, możecie dać zwykłe kakao, ale wtedy kopiec kreta będzie miał jaśniejszy kolor. A nam chodzi o to, żeby jak najbardziej kopiec kreta przypominał ziemię, czyli najbardziej ciemny kolor da nam kakao czarne. Ja teraz tak, tutaj mam 200 ml oleju i wlewamy do niego 250 ml mleka. Do misy miksera przekładamy 2 jajka. Wsypujemy 220 g cukru. I ubijamy na najwyższych obrotach miksera przez około 8 minut. Po tym czasie masa zrobi się taka jasna i puszysta. I teraz wlewamy mokre składniki, czyli olej z mlekiem. I teraz mieszamy na najniższych obrotach miksera, żeby składniki się połączyły. I teraz wsypujemy przesiane suche składniki. Wsypujemy wszystkie naraz. I mieszamy na najniższych obrotach miksera do połączenia się składników. Przelewamy ciasto do foremki o wymiarach 20-22 cm na dnie wyłożonej papierem do pieczenia. Boków niczym nie smarujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 50 minut do tak zwanego suchego patyczka. Od razu po upieczeniu wyciągamy ciasto z piekarnika i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gdy ciasto się wystudzi, odcinamy wypukłą górę. Odciętą górę ciasta kruszymy. Nożem nacinamy przy bokach ciasta, zostawiając około 1 cm. I za pomocą dużej łyżki wydrążamy ciasto do tej miseczki, w której pokruszyliśmy górę ciasta. Trzeba to robić delikatnie i uważając, aby nie przedziurawić spodu. Krok drugi: krem. Do 1/3 szklanki gorącej wody wsypujemy 3 łyżeczki żelatyny. Mieszamy do dokładnego rozpuszczenia się żelatyny i odstawiamy do wystudzenia. 3 duże banany przekrajamy wzdłuż. Smarujemy je sokiem z cytryny. Ja tutaj mam 2 łyżki soku z cytryny. Układamy banany w wydrążonym cieście czekoladowym. A pozostałości bananów kroimy w kostkę. Do misy miksera wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Kochani, kamera mi się wyłączyła. Tutaj dodałam 250 g serka mascarpone i wsypałam 40 g cukru pudru. I teraz wszystko ubijamy na najniższych obrotach miksera przez około 3 minuty. Po 3 minutach wyłączamy mikser i teraz wlejemy żelatynę.
Zanim wlejemy żelatynę do kremu, musimy ją najpierw zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej 1–2 łyżki kremu i od razu wlewamy. Miksujemy krótko, tak do połączenia się składników. Taki krem możecie też przygotować bez żelatyny, ale wtedy będziecie musieli użyć śmietanki kremówki 36%. Wsypujemy 50 g czekolady mlecznej posiekanej i 50 g czekolady gorzkiej. Ja tutaj mam już takie gotowe łezki czekoladowe. I na koniec dodajemy banany i mieszamy delikatnie szpatułką. Najpierw nakładamy trochę kremu i wciskamy go między te szpary między bananami. No i teraz wykładamy resztę kremu, robiąc tak zwaną górkę. Na koniec posypujemy pokruszonym ciastem. Formułujemy ciasto na kształt kopca i dekorujemy miętą. I nasz czarny kopiec kreta jest gotowy. Jak już wcześniej wspomniałam, możecie użyć zwykłego kakao, ale wtedy będzie jaśniejszy ten kopiec kreta. Też nie szkodzi. A w smaku jest ciasto rewelacyjne, delikatne. Jeżeli lubicie mocno słodkie ciasta, to po prostu dajcie sobie więcej cukru, pudru do tego kremu i będzie ok. Dziękuję Wam ślicznie, kochani, za oglądanie i na koniec przypominam, abyście zostawili lajka, jakiś komentarz. No i nowi widzowie niech subskrybują kanał, to będziecie na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!